Hej, zapraszam Was dzisiaj na Get Ready With Me w stylu walentynkowym. Mam wyzwanie zrobić sobie makijaż w takim walentynkowym klimacie, czyli może niekoniecznie typowo na randkę, ale makijaż, który będzie nawiązywał do walentynek, czyli będzie jakiś taki, wiecie, różowo-czerwony jakiś tam. I mam kolejne wyzwanie. Chciałabym użyć wyłącznie kosmetyków, które dostałam w paczkach PR-owych, w miarę możliwości nowości. Także zapraszam do oglądania. Jak widzicie, jestem jeszcze zupełnie nieprzygotowana, bo mam świeżo umyte włosy, nawet niewysuszone, bluzę podomową, także bardzo chciałam do Was przyjść jak najszybciej, żeby nałożyć sobie pielęgnację. I zacznę sobie od tego preparatu, który testuję od kilku dni. To jest emulsyjny primer tonizujący z Basic Lab. Primery miały już jakiś czas temu i zużyłam już nawilżający i on miał formę, też takiego sprayu, z tym, że on był taki, że można było go sprayować bezpośrednio na twarz. Natomiast on ma formę takiego lekkiego jakby mleczka, przez co nie nadaje się do takiego spryskiwania twarzy, tylko właśnie trzeba sobie nałożyć na ręce i dopiero nałożyć na twarz, ale powiem Wam, że jest cudowny. Ten konkretny, czyli do skóry ultra wrażliwej, tak mi podpasował. Wiecie, ja mam cerę tłustą, ale też wrażliwą. Zresztą widzicie, jak pocieram, to mi się czerwieni. I u mnie wszystkie takie otulające kosmetyki, nawilżające, łagodzące, to po prostu robią cudo. I ten jest po prostu fantastyczny dla mnie. On po prostu tak przyjemnie koi. I też ma ceramidy w składzie, seryny 2%, ma 3% glikozaminoglikanów, azjatykozyt, skwalan, olej z ogórecznika, madekasozyt, whatever, słuchajcie, ale ma też ceramidy. On naprawdę, powiem Wam, że działa jak serum, a ma być to taki primer, tonik, coś takiego. A działanie ma naprawdę super, że mogę nie używać serum. A kiedy jestem po retinalowych serach, to on też mi takie fajne przynosi ukojenie, zmiękczenie buźki i jest cudo. Pod oczki leci, pod oczęta leci krem pod oczy z Glam Shopu i on jest genialny. Jest po prostu genialny. Uwielbiam ten krem. Na pewno kupię kolejną sztukę, jak mi się zużyje, jak tam mam jeszcze, wiecie, jakiś zapas, ale będę chciała wrócić do tego kremu, bo jest po prostu cudowny. Cudownie nawilża, zmiękcza. Można nałożyć też na powieki. Ja dzisiaj nie nakładam, zazwyczaj nakładam wieczorem na powieki i pod oczy, a rano tylko pod oczy, bo mam tłustą powiekę. No i leci na buzię krem Sensi Science od dr Ireny Ellis. Obczajcie, że on jest taki zielonkawy i on ma taką konsystencję, taką dosyć taką kremową, taką gęstą, wręcz leciutko tłustawą, ale powiem Wam, że też mi przypacał ostatnio bardzo, bo on jest też taki właśnie łagodzący troszkę, bardzo fajnie nawilża, otula buzię i zostawia taki lekki film, ale to nie jest do końca taki, może jest trochę tłusty, ale jakiś taki przyjemny. Wchłania się po jakimś czasie oczywiście ten film, ale tak fajnie otula buzię i jeszcze ma SPF 20, więc jest naprawdę spoko. Także pielęgnacja buzi zrobiona, poczekam aż to się wchłonie, idę ogarnąć włosy i zmoczyć gąbeczkę. I oto jestem nowa ja już. Rozchodzi mi się. Anyway, ogarnęłam włosy, tak sobie je troszeczkę tak nażelowałam do tyłu. No i przechodzimy do makijażu. Zacznę sobie od bazy z Flower Nose. Tyle. Rozprowadzam sobie. Ona jest taka śmieszna w tej konsystencji. Najpierw się wydaje taka żelowo-silikonowa, a na buzi jakby się w wodę zamieniała. Ale nie chciałabym otwierać nowego podkładu. Ale w sumie to niedawno otwierałam te, więc można uznać je jako nowość u mnie, bo do kosmetyczki miesiąca sobie wrzuciłam, czyli te podkłady Glow Hydra Foundation ze Stars from the Stars. I ich sobie użyjemy. Dzisiaj wyszło słońce, słuchajcie, to od razu człowiek ma trochę więcej wigoru. Spróbuję sobie tej wanilii 0,2, bo w kosmetyczce testowałam 0,3 i wydawało mi się, jakby mogłoby być ciutkę za ciemny,
A ta dwójka mi się wydaje ciutkę za jasna. Zobaczymy. I mam tutaj gąbkę z Glam Shopu, taką słodką serduszkową z tej walentynkowej kolekcji. Więc rozpoczynam sobie nową gąbeczkę, starą wyrzuciłam. Oj, strasznie już wyglądała. Po prostu wyglądałam, jakbym była sabotażystką, bo taką gąbką już się człowiek nie powinien malować. No nic, spróbujemy sobie tego podkładu. A nie, kolorek to będzie git. No widzicie, to ja się niepotrzebnie bałam. No zobaczcie. Jest perfect match. Ostatnio używałam pędzelkiem, a dzisiaj próbujemy gąbeczką. Ładny ma zapach. Bardzo ładna twarz. Róbcie screeny. A teraz to się jednak wydaje blada. Ja nie wiem. Ja nie rozumiem. Użyję sobie trochę korektora z projektu, bo też nie mam tutaj nic nowego. Czyli Han Camouflage, ta stara wersja. Ale muszę go jeszcze nałożyć tutaj. Taka mi korostka bolesna wyskoczyła. Jeszcze tak nie wyszła, więc może jej aż tak bardzo nie widać, ale ja ją czuję po prostu. Ała, ała. I mam puder, bo już chciałam powiedzieć, o nie, puder też muszę użyć stary i w ogóle nie trzymam się challenge'u. Mam nowy puder. I już otwierałam go przy robieniu tego makijażu na tą taką laleczkę. No i właśnie, on się nazywa Dollface. Puder z Mio, taki prasowany. I użyję sobie po prostu takiego dużego pędzelka. I w sumie to też jest pędzelek, który ostatnio dostałam w paczce PR-owej ze Spektrum. O proszę, jaki balans. Tu się zrobiło płasko, a tu ciągle się błyszczy. Ale przypudruję sobie całą buzię, bo u mnie to jest chwila, moment, żeby zaczęło się błyszczeć. Więc może stracę ten piękny glow na chwilę. Ale to jest chwilowe. Ten puderek ma u mnie okejkę. Szczególnie jak na puder, jak to się mówi, prasowany. I mam też bronzer z Mio Sunkissed XOXO. To jest numer 02. Chili Bronze. Tutaj używałam pędzelka A01. To jest Millennial Collection. A teraz A05 do bronzera. W ogóle mam taką wizję, aby użyć sobie dzisiaj samych błysków na oczach. Może zrobię sobie taką jakąś bazę kolorystyczną, cieniowanie po prostu matami, ale chciałabym, żeby było tutaj dużo błysków, żeby było połączenie różu, jakiejś czerwieni, może fioletu, może srebra, ale nie wiem, czy ogarnę po prostu z tego, co mam tutaj w tych nowościach. No i zobaczę, czy będę chciała sobie po prostu bardziej trzymać się mojego wyzwania, czy bardziej zrobić to, co mam w głowie, jakąś tam swoją wizję. Zobaczymy. Ten bronzerek przy tej mojej świeżo umytej linii włosów to się wydaje aż za ciemne. Tu muszę go wblendować ładnie w linię włosów. O, już jest lepiej. Się nie odcina tutaj taka, wiecie, jasna łuna. Co myślicie o tym bronzerze? Ładnie wygląda, fajny ma kolorek. Raczej ciepły, ale nie widzę w nim takiego pomarańczu. Bardziej jest taki, ciepło-oliwkowy. No jeżeli chodzi o róż, to nie mogę użyć innych. No te są po prostu jak takie lukrowane pierniczki. No po prostu ślicznie wyglądają. Czyli te nowości z walentynkowej kolekcji z Glam Shopu. Muszę pomyśleć, który kolorek bym chciała użyć. Pokażę wam wszystkie. Tutaj mamy Romance. Wygląda obłędnie po prostu. Tutaj mamy Zakochanie, słodki różowy cukiereczek. Jak to złapać? O tak. I tutaj mamy Zauroczenie. Pomarańczka, brzoskwinka, morelka, jak zwał, tak zwał. No uważam, że kolorki są naprawdę fajne, trafione, takie troszkę odważniejsze, bardziej oryginalne niż takie po prostu zwyczajne, ale wciąż jakby spokojnie użytkowe, spokojnie. No i tak właśnie rozważam, który najbardziej chyba mnie ciągnie do tego szalonego romansu. Do koloru mnie ciągnie, okej? Nie, ja wiem. Ja wiem, co ja chcę. Ja chcę sobie zrobić ombre. Zacznę sobie od tego pomarańczkowego, czyli od Zauroczenia. On się wydaje taki leciutko satynowy, ale tak bardzo delikatnie, że raczej to będą matowe róże. Mogą mieć jakąś taką po prostu miękki spód, taki jakby miękką bazę, taką subtelnie satynową. Więc nałożę go sobie tutaj troszkę wyżej. Jedno dotknięcie. Strzepuję. No, jest super. Jest elegancior. No i wydaje mi się, że to jest matowe wykończenie, ale nie takie płaskie matowe. Ależ ładnie on w kamerze wygląda. Tylko on ma taką subtelniutką satynkę. Naprawdę, jedno dotknięcie blenduje się jak marzenie. Normalnie aż żałuję, że nie powstały w tej kolekcji bronzery, bo to się tak przyjemnie
używa. I wiecie, mimo że jest to walentynkowa kolekcja, to ja i tak będę takiego różu używała, bo te kolory nie są jakieś tam nie wiadomo jak jakieś dzikie i odjechane, tylko no są takie, wiecie, ciekawsze, takie no wiecie, pomarańczka. No ale zobaczcie jak to wygląda na policzku. Uważam, że przepięknie, więc będę i tak używała nawet nie w walentynki. No i lecimy sobie teraz z romansem. Też jedno zanurzenie, odtapuję i nakładam sobie. Słuchajcie, ja kocham róże, także wiecie, jestem ekspert w tej dziedzinie. Naprawdę bardzo przyjemnie się to nakłada, nie zostawia żadnych plam, żadnych smug, robi mgiełeczkę. Tutaj sobie aż na skronie troszeczkę wjadę. Widzicie, tutaj jedno zanurzenie i spokojnie wystarczy. Myślę, że można tym kolorkiem sobie przegiąć, bo on jest dosyć jakby ciemny, intensywny, ale jedno zanurzenie, lekki pędzel, żaden problem. Żaden problem. Teraz się może wydawać, że jest intensywnie, ale pamiętajcie, że nie mam jeszcze zrobionych brwi, nie mam zrobionych oczu, nie mam zrobionych ust, a jak to dojdzie, to będzie naprawdę gitóweczka. Piękny, kocham róże. Zobaczcie to. I love it. Czy ja mam jakiś rozświetlaczyk? Mam, ponownie z Mio. Mam Illuminizer. O taki. Więc próbujemy sobie. Pędzelek Spectrum B06. W ogóle podoba mi się tutaj ten pierun. Tutaj taki piorunek jest malutki. I jakoś tak słodko to wygląda. O! Ja wzięłam naprawdę malutko. Miłe zaskoczenie. Ok, to ja muszę spróbować to użyć też większym pędzlem, zobaczyć jak to się będzie nosiło. Wezmę sobie z kolekcji Pokusa z Glam Shopu. Jak to się będzie nosiło? Jak to się będzie nakładało? O, może właśnie rozproszonym, bardziej lekkim pędzelkiem. W sensie wiecie, jak ktoś chce mieć taką super taflę, to spoko. Ale ja lubię jak jest jednak ten efekt taki zdrowy. A tutaj mi się tak jakoś wzięło dużo, może dlatego, że pędzelek jest bardziej precyzyjny. Nie żebym narzekała, że to wygląda źle, tylko po prostu miałam wizję na coś lżejszego. Ładnie wygląda. Jest bardziej złotawy. To jest taki beżyk, ale jednak wpada w złotko, więc jest taki cieplutki. Natomiast, no może dlatego też, że mam tutaj dużo różu, to nie będę widziała dokładnie, ale wydaje mi się, że nie będzie się pomarańczowo tak odbijał tutaj na cerze. Na brwi przymknijmy oko, bo nie mam żadnych nowości, więc biorę sobie coś z Project Pan. Brwi gotowe, takie sobie troszeczkę mocniej wyciągnęłam na zewnątrz i powiem Wam, że I kinda like it. Podoba mi się to. Przygotowałam sobie też powieki bazą, no i teraz przechodzimy do cieniowania. Muszę coś wykminić, żeby trzymać się mojej wizji. W ogóle zapomniałam, że mam jeszcze takie lustereczko, ale po prostu się czuję z nim jak 5-latka. I zaczniemy sobie chyba tym płynnym cieniem do powiek ze Stars from the Stars, Power of Imagination. I on ma taki właśnie fioletowo-niebieski blask. W ogóle bardzo podoba mi się to opakowanie. I zaczniemy sobie od tego. Powiem Wam, że on ma praktycznie taki kolor jak żelek z Glam Shopu. Tak nakładam go na razie skromnie, tak cieniutko, jako taką dosłownie bazę, bo tutaj będę zaraz dokładała różnych rzeczy, więc wiecie, nie wiadomo co się wydarzy. Wrócę sobie na chwilkę do tego romansu, czyli tego różu. Pędzelek Spectrum B06 i delikatnie wykonturuję sobie tutaj zewnętrzny kącik i tak lekko wyciągnę, tak jak mi idzie ta brew, to chciałabym właśnie w tym samym kierunku wyciągnąć sobie troszkę oko, ale na razie tak mi się trochę klei ten cień. No zobaczcie jakie ładne cieniowanko, po prostu można sobie zrobić tym różem. To teraz wezmę sobie paletkę Mio 5 Points i to jest 16 Holy Grail i tutaj bardzo podoba mi się ten kolorek, czyli 4. On jest taki lekko czerwono-miedziano-różowy, delikatnie się mieni gdzieś tam na czerwono-róż i tego gagatka sobie dodam właśnie tutaj na łączenie matu i błysku. I chyba potrzebuję jednak tego lustereczka. Teraz na załamanie powieki dołożę sobie trochę tego, czyli 2 takiego złotka ciepłego. Tutaj spróbuję go sobie wprowadzić. Pędzelek A06. Teraz wezmę sobie paletkę Zauroczona z Glam Shopu, z tych nowych walentynkowych i odcień Kokietka ten. Ja sobie tutaj zaaplikuję z przodu paluchem. Bardzo ładny ten kolorek. Powiem Wam, że na co dzień, nawet tak wiecie, jeden kolorek na całą powiekę, taki jaśniutki i wytuszować rzęsy i jakiś różowy błyszczyk.
bajka. To może w kąciczek też troszkę nałożę. Jest naprawdę fajny, piękny. Piękny jest ten kolor. Taki mięciutki. Błyszczy się, ale to nie jest taki powalający blask. Bo jest właśnie taki lekko perłowy. Jak nie planujecie kupić całej paletki, to może wyczekujcie na jakieś tam, wiecie, z konfekcji pozostałości. Kokietka, bardzo ładny kolor. I oczywiście jak lubicie takie mięciutkie, perłowe efekty, a nie super intensywny blask. I tutaj jest jeszcze Zaloty, też taki różowy, ale już mocniej błyszczący. I jego sobie wprowadzę troszkę tutaj. Mówię wam, wizja jest taka, żeby się dzisiaj mocno błyszczeć, więc chciałabym tych błysków tutaj ponakładać ile się da. Troszkę tu. Tak właśnie chaotycznie, delikatnie, żeby było. Lubię tak bawić się kolorami, a tutaj bym chciała, żeby to było właśnie w takim klimacie, wiecie, róże, czerwienie, fiolet, coś takiego. Ładnie to wygląda. Liczyłam, że będę się dzisiaj mocniej błyszczeć. Może zobaczymy, może sobie jeszcze podrasujemy czymś. Ale ślicznie to wygląda. Powiem wam, że bardzo mi się to podoba. I nawet nie wiem, co do końca robić z dolną powieką. Wezmę sobie paletkę Rendezvous i tutaj jest bardzo ładny odcień Walenty i skośny pędzelek A17. Delikatnie sobie nim pokryję dolną powiekę przy linii rzęs tuż. Chyba zaraz sobie wrócę do tego różu, ale tak na początek to. I wracam do tej kokietki. Na dolnej powiece też ją sobie tutaj dołożę. Ona daje taki efekt na oko, jak właśnie połączenie beżowego cienia, który nam ładnie rozjaśnia tą okolicę i tak doczyszcza, i subtelnego blasku. Biorę sobie trochę tego różu za uroczenia i bardzo delikatnie rozcieram tą dolną powiekę i ocieplam przy okazji delikatnie. No śliczny ten makijaż, taki malinkowy. Słuchajcie, makijaż jest śliczny, ale ja nie chcę w życiu niczego żałować, więc wyciągam sobie błyski. Więcej błysków. Ja chcę dzisiaj więcej błysków. Zacznę od malinówki. Te błyski to jest wszystko Glam Shop oczywiście. Blisko linii rzęs, ale też delikatnie tutaj rozblendowuję ku górze. Teraz Multichrom Miód Malina. I miód malina tutaj sobie dołożymy, tak na środeczek. Teraz Turbo Pstryk. Uwielbiam ten kolor. Turbo Pstryk jest cudny i tutaj na środek dolnej powieki. On się tak mieni troszkę na niebiesko-fiolet, więc będzie trochę nawiązywał do tego cienia. O tego cienia. Skuszę się jeszcze na cień kryształowy Ametyst. On ma taką fioletową barwę troszkę. Jest taki srebrzysto-fioletowy i nałożę go tutaj. O, fajnie mi tutaj wygląda, bo ma zupełnie inny rodzaj blasku niż te, które go otaczają. Dołożę go też troszkę tutaj. Tylko tutaj bardziej rozblenduję, żeby tak się, wiecie, ładniej wtopił. Bo tu jest takie nietypowe miejsce. Teraz biorę sobie salsę z paletki Paprika i salsę wprowadzam sobie tutaj. Także słuchajcie, tak jak ja lubię w makijażu taki minimalizm, żeby nie było zbyt skomplikowanie, wiecie, 2-3 cienie i styka, tak dzisiaj po prostu im więcej, tym lepiej. Teraz biorę sobie Bakalię. To było z morelowej. Bakalia była chyba w morelowej paletce. Delikatnie tutaj. I tak sobie leciutko wyciągam. Wow. Bo ja chcę błyszczeć. I dlatego iskierki biorę tu. Nazywają się cukierek. I cukierka nałożę sobie tu. Iskry są, będą się tutaj błyszczeć. Oj, będą. Czy tu się coś nakłada? Bo mam za dużo już tych cieni i się nie chcą przykleić. A nie, może i się nakładają. One są takie delikatniejsze, te iskierki od tych iskier, które kiedyś były wypuszczone, więc te drobinki są delikatniejsze. Tu może i podłuczek troszkę. Zanim przejdę do rzęs, to chciałabym nałożyć sobie tint na usta, żeby sobie tam już zdążył tintować. No i właśnie, mam tutaj z Glam Shopu te nowe tinty i chyba użyję sobie tych truskawek. One są w przekroju też w kształcie serduszka. Bardzo ładny zapaszek, apetyczny. Chociaż wiecie co, jak teraz patrzę, to boję się, że będzie za pomarańczowy, ale to na razie tylko tintuję, ok. Mogłam wziąć te tam jagody czy coś. No kolorek jest bardzo ładny, ale do tego makijażu mi nie pasuje. Zostawiam do wyschnięcia i tuszuję rzęsy i tutaj bez eksperymentów, nic nowego. No i widzicie, i teraz ten róż, który miałam tak wiecie, intensywnie nałożony tutaj i tutaj, w
wcale nie wydaje się już taki intensywny. Mamy już to oko, mamy już brew, mamy już usta, więc ten kontrast się rozłożył na twarzy, nie jest tylko na policzkach i już wcale to za mocno nie wygląda. Czy dzisiaj jak nagrywam to jest tłusty czwartek? Dzisiaj jak nagrywam to jest tłusty czwartek. Wyczyszczę sobie jeszcze linię wodną beżową kredką. No i ten tint, zobaczcie, zostaje na ustach całkowicie. Jest taki leciutko słodkawy w smaku. Fajnie. Wykończymy sobie je jakąś konturówką i błyszczykiem. Tutaj miałam zestaw takich konturówek z Mio, takich neutralnych i wydaje mi się, że ta, która jest odcieniem Walnut 03, ma taki właśnie, jest brązem, ale wpadającym leciutko w jakiś taki różyk, fiolet i w ogóle wszędzie widzę te błyskotki jeszcze. I myślę, że tutaj może nam fajnie pasować, o ile oczywiście ten kolor tutaj się okaże taki. W ogóle nie jest taka. Jest typowo takim ciepłym brązem. Ale to nic. Spróbujemy. W ogóle bardzo fajny jest ten zestaw z Mio, bo tutaj są faktycznie te konturówki brązowe i w ogóle z brązami jest tak trochę kiepsko. Ten jest naprawdę ciemny, ja uwielbiam ciemne brązy, a ciężko jest znaleźć taką konturówkę i wszystkie to nie są nudziaki, tylko to są właśnie brązy i bardzo, bardzo mnie ten zestaw cieszy. I ten kolor generalnie też jest przepiękny, taki ciepły brąz, taki lekko rudy. I posiałam gdzieś szpatułkę, bo mam tutaj taki bałagan, tyle powyjmowanych rzeczy, że masakra. I nałożę sobie odrobinę szminki z Mio, numer 02 Peachy Pink. Tak minimalnie, żeby ten kolorek szedł nam w kierunku różu. O, już to lepiej wygląda. Jednak ten pomarańczko-koral tak średnio mi tutaj pasował. Teraz mi się bardziej podoba. I na to wleci błyszczyk z Han Hydro Boost numer 57 Fresh Raspberry. Ideał. Ok, poczyściłam sobie wszystko tutaj z tuszu, dopudrowałam sobie troszeczkę jeszcze centrum, bo już się zaczynałam błyszczeć, wyświeciłam sobie dekolt i wykańczamy nasze dzisiejsze Get Ready With Me z zapachem. I myślę, że tutaj taki walentynkowy dla mnie idealny to będzie Chypre od Jana Barby. U mnie nie znajdziecie żadnych słodkich i uroczych propozycji, bo po prostu nie lubię słodkich zapachów. Także no, moi drodzy, skończyłam. Jestem gotowa na walentynki i jedzenie pączków. Bardzo dużo fajnych kosmetyków dzisiaj testowałam. Bardzo podobały mi się te róże z Glam Shopu i one po prostu skradły moje serducho dzisiaj absolutnie. Ale też bardzo fajne paletki. No wiecie, tą jakość znamy, ale tymi też fajnie mi się pracuje ostatnimi czasy, bo to już nie pierwszy raz jak ich używam. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, o bronzer tutaj z Mio, o puder, wszystko było naprawdę bardzo fajne. I szminka i te błyszczyki Hydro Boost z Han są naprawdę, naprawdę przyjemne, więc no jestem zadowolona z tego efektu końcowego i bardzo podoba mi się ten monokolorystyczny, ale nie minimalistyczny makijaż oka z wieloma błyskami o różnych podtonach różu i fioletu. Uważam, że jest to naprawdę warte wypróbowania pomysł, żeby wziąć sobie kilka różnych błysków w podobnej tonacji, czyli na przykład jakieś niebieskie, zielone, różowe i po prostu zrobić sobie kilkoma różnymi makijaż. Uważam, że wygląda to fenomenalnie. Bardzo mi się to podoba. Także napiszcie mi, co myślicie o dzisiejszym odcinku, dzisiejszym Get Ready With Me, czy któryś z tych kosmetyków Wam podpasował, no i jak w ogóle podoba się Wam ten makijaż. Piszcie koniecznie i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, aby go nie przegapić, subskrybujcie kanał i zapraszam do zostawienia mi łapek w górę dla wsparcia. To może ja już jednak kończę. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.